Zapraszamy do wysłuchania odcinków nowej serii podcastu Spotkania Biuletynu zatytułowanej Polonistyka zaangażowana. Polonistyka nie jest bezradnym przyglądaniem się światu. Daje narzędzia, by się w nim odnaleźć, pomóc go zrozumieć, zapobiec wykluczeniu i osamotnieniu. Taka jest polonistyka, którą chcemy pokazać poprzez nasz projekt. Polonistyka zaangażowana. Jestem ciekawa drugiej wystawy 1880Z, której niestety nie widziałam, ale widziałyście ją, Beato i Ewo. I ma ona wyraźnie określony temat, punkt odniesienia. Chciałam was zapytać na początek, ile o nim wiedziałyście wcześniej? Przyznam, że początkowo nie byłam zainteresowana tą wystawą, dopiero jak Beata mi przesłała folder informacyjny i zauważyłam, o czym ona jest, jakby do czego się odwołuje ta wystawa, to wiedziałam, że jednak muszę na nią iść i nie żałuję, ale o tym później. Więc ja jakby wiedziałam dobrze, wokół jakiego wydarzenia jest skoncentrowana ta wystawa, że chodzi o wystawę w Mediolanie, która prowadziła oficjalnie zakaz używania języka migowego w edukacji głuchych i zapoczątkowo długi okres, nie ukrywajmy, zły okres dla społeczności głuchych. Na szczęście już zakończony, chociaż jego reperkusje trwają do dzisiaj właściwie. Natomiast ty, Beato, jak u ciebie to było? Przede wszystkim możemy zacząć od tego, że właściwie nie poszłyśmy razem na tą wystawę, też dlatego, że o niej nie wiedziałyśmy. Chyba tak to trzeba jakby nazwać. Ja po prostu postanowiłam odwiedzić to muzeum, skoro jakby miałyśmy jeszcze jedno wolne popołudnie i też jakoś szczególnie was do tego nie namawiałam, bo właśnie nie wiedziałam o tym, że taka wystawa tam jest, więc dla mnie jakby ta wystawa, ona była też czymś, na co po prostu przypadkiem wpadłam, będąc właśnie w Muzeum Wellcome Collection. I faktycznie jest to instalacja bardzo artystyczna, która próbuje w sposób wizualny przedstawić pewne wydarzenie, zwrócić uwagę na wydarzenie historyczne, które miało miejsce i jednocześnie jakby porusza różne inne kwestie związane właśnie też z kulturą głuchych. Nawiązuje właśnie do tej słynnej konferencji, która odbyła się w 1880 roku, stąd tytuł całej tej instalacji, tej wystawy. No tylko, że właśnie kiedy ja pierwszy raz zobaczyłam ten tytuł, to on mi jeszcze nic nie powiedział. Dopiero kiedy zaczęłam czytać, to jakby zrozumiałam, o czym ta wystawa będzie. I też nie znałam wcześniej tej historii, też nie miałam pojęcia o tym, że tutaj osobą, która w tamtych czasach w ogóle była taką osobą niezwykle wpływającą też na to, co się działo politycznie wokół osób z niepełnosprawnością słuchową, był właśnie Graham Bell. On i jego ojciec, oni zresztą mieli też żony, które były głuche, a mimo tego to są silne postaci historyczne, które stały na stanowisko, że należy wprowadzić tą edukację oralną, jeśli chodzi właśnie o edukację osób z niepełnosprawnością słuchową. I to jest taki moment, taki chyba też gest, który jest gestem sprzeciwu wobec postaci historycznej, wobec postaci, która przecież jest też w kulturze dosyć mocno gloryfikowana. Mamy do czynienia z osobą, którą jakby poznajemy na lekcjach historii, która zawsze jest właśnie przedstawiana jako odkrywca, jako niezwykle ważna osoba w historii. I nagle się dowiadujemy, że mamy też takie historie, w których Graham Bell jest po prostu postacią negatywną. Ja też muszę powiedzieć, że już jakby sam ten wstęp bardzo mnie zainteresował i to było jakby oczywiste, że teraz poświęcę czas i przejdę przez całą tą wystawę, ale też powiedziałabym, że przez to, że miałyśmy doświadczenie też poprzedniej wystawy, to jakby od razu też zwróciło moją uwagę to, w jaki sposób jest ona eksponowana, że jakby od razu wiem, czego będzie dotyczyć, jakie będą poszczególne punkty tej wystawy, że od razu wiem, że w trakcie tej wystawy będą też takie miejsca, w których ewentualnie będzie można usiąść i odpocząć. I jest to też taka wystawa, która trochę inaczej niż właśnie w Muzeum Wiktorii i Alberta jest wystawą, przez którą można przejść, do której można wrócić, bo nie jest wystawą zamkniętą. To znaczy całe po prostu Wellcome Collection jest otwarte. Więc nie ma też takiego, nawet gdyby ktoś miał poczucie przebodźcowania, to może na przykład wyjść z tej wystawy i wrócić. I to też jest coś, czego na przykład mi zabrakło jednak w wystawie, na której byłyśmy razem, bo ona była na niewielkiej przestrzeni i była to jednak taka przestrzeń, która nie pozwalała na takie swobody
swobodne poruszanie się, wracanie, odpoczywanie czy cokolwiek innego. No ale odpowiadając na to pytanie, jakby nie miałam świadomości tego wydarzenia ani uczestnictwa jakby tej osoby, czyli Grahama Bella w historii właśnie związanej z osobami z niepełnosprawnością słuchową, więc było to bardzo ciekawe, takie nowe zderzenie, ale też bardzo ciekawe właśnie przez formę całej wystawy, która tutaj się pojawiła. I jeszcze wrócę na chwilę do tego fragmentu wypowiedzi Beaty o wystawie Design and Disability, odnosząc się do tego zatłoczenia i możliwości tej przestrzeni, braku przestrzeni na oddech, na odpoczynek, bo właściwie już przy samym wejściu na tę wystawę jest ta ławka, będąca jakby instalacją artystyczną, ale na której można było po prostu usiąść. I niby były w dalszej części wystawy miejsca, gdzie można było usiąść, zwłaszcza tam na końcu, ale zgadzam się z Beatą, że przy tym nagromadzeniu się tych wszystkich artefaktów i przedmiotów i dzieł artystycznych nie czuło się tam tej możliwości, żeby złapać oddech. I to sprawiało, że szybko się dosyć zmęczyłyśmy. Z kolei ta druga wystawa Welcome Collection, ona przede wszystkim jest minimalistyczna, bo tam jest dużo mniej tych obiektów, tam było w zasadzie 11 stanowisk i choć one były ułożone linearnie, ale jednocześnie były tak ustawione, że spokojnie można było nie iść linearnie jakby i zrobić przerwy, mniej przytłaczała zmysły, chociaż odnosiła się do kilku zmysłów, nie tylko do słuchowego czy wzrokowego. A jeśli chodzi o ten punkt odniesienia i ten temat, mówiłam, że wiedziałam, o czym on jest, będzie, od czego się odwołuje i to właściwie mnie skłoniło, żeby pójść na tę wystawę. Ale też to nie jest tak, że tylko o tym mówi ta wystawa. Ona jest jakby raczej punktem wyjścia, zaproszeniem do dyskusji o edukacji głuchych, o prawa do języka migowego, o problem komunikacji w społeczeństwie, ale też w komunikacji z osobami decyzyjnymi, tutaj z politykami, czy też tymi decydującymi w świecie edukacji. No i tutaj tej wystawy i w ogóle w świecie głuchych Graham Bell jest dwuznaczną bardzo postacią, bo z jednej strony należy docenić jego innowacyjność i wprowadzanie rewolucyjnego wynalazku, który do dziś wpływa na miliony ludzi, ale z drugiej strony też swoim podejściem, oczywiście nie pojedynka, ale jednak dzięki swojej silnej osobowości i wpływowości sprawił jednocześnie, że pewna grupa społeczna nie została w pełni zaakceptowana, nazwijmy to tak wprost. Nie zostało jej przyznane prawo do własnego języka, co przecież brzmi nam dość znajomo, jeśli spojrzymy w historię Polski, nie tylko Polski, ale w ogóle innych grup etnicznych, społecznych. Oczywiście możemy dyskutować o tym, że to było takie myślenie wtedy ludzie nie byli w stanie ocenić, że język migowy może być pełnoprawnym językiem, własną strukturą, gramatyką, historią itd. A dziś na uczelniach mamy wręcz odrębne zespoły, które są poświęcone lingwistyce języka migowego. No ale też jaką długą drogę musieliśmy przejść, żeby dopiero w ostatnich latach faktycznie ten język migowy znalazł swoje miejsce w świecie akademii, w świecie lingwistów językowych, a w świecie polityki, chociaż nadal jeszcze jest wiele do zrobienia, jeśli spojrzymy na to, jak słabo zrealizowane przepisy odnośnie obecności języka migowego w przestrzeni publicznej. Ja teraz trochę dość mocno wybiegam, ale też chciałam po prostu pokazać, że choć od tego roku 1880 minęło już sporo czasu i wiele się zmieniło, to nadal jeszcze jest wiele obszarów, tu akurat związane z kulturą głuchych, które nadal są zbyt słabo dyskutowane, zbyt słabo widoczne w przestrzeni publicznej, zbyt słabo uwzględniane w ogóle w tych ważnych procesach decyzyjnych, legislacyjnych, czy też odnoszących się do edukacji. Ale ta wystawa porusza te wątki, ale jednocześnie, co mnie właściwie najbardziej zaskoczyło, ma takie elementy ironii, humoru, trochę parodii oczywiście też tego ośmieszania Bella, czy tych ludzi związanych z tą konferencją w Mediolanie,
ale nie tylko, to też się zupełnie współcześnie, pewnymi elementami tutaj wykorzystania tego języka migowego, ale nie tylko. Na przykład właściwie jedną z tych instalacji, która jakby najbardziej mnie zaangażowała, która dosłownie wywołała śmiech, ale taki pozytywny sposób, ale też pokazała jakby takie pewne przekroczenie bardziej jakby granicy reprezentacji perspektywy głuchych. Mam tutaj na myśli ten filmik noszący tytuł Fear of Eyes, co można przetłumaczyć jako S na oczach, strach na oczach. To jest taki filmik nagrany z perspektywy wizjera w drzwiach. Wprowadza pewne elementy niepokoju, ale jednocześnie są dodane jakby napisy w nawiasach kwadratowych, tak jak to imituje jakby dodawanie opisów dźwiękowych w napisach dla niesłyszących w filmach fabularnych, ale te napisy nie oddają w ogóle dźwięków, które tam są, tylko jakby stają się dodatkowym bohaterem tego filmiku, wprowadza zupełnie inne emocje, innych postaci. Moim zdaniem w świetny sposób przełamywała jakby tę barierę pokazania pewnej kreatywności osób głuchych. Używają pewnych oczywiście narzędzi, które tam zostały wymyślone przez osoby pełnosprawne, ale jakby to zostało przeświecone, tak bym powiedziała, i wprowadzona zupełnie nowa jakość. Zupełnie nowe dzieło, jakby nowy wymiar. Nigdy wcześniej z czymś takim się nie spotkałam, chociaż jak teraz tak sobie dłużej o tym myślę, to wcale nie jest ani jakoś tam bardzo trudne w realizacji, ani takie innowacyjne, że wprowadza zupełnie nowym paradygmat. Nie, ale w jakiś sposób wprowadza nową perspektywę dodatkową w takiej interpretacji rzeczywistości. Ty, Beato, miałaś może jakieś takie elementy właśnie, które cię pozytywnie zaskoczyły, a może wręcz przeciwnie? Dla mnie chyba cała wystawa była takim pozytywnym zaskoczeniem. Ona się świetnie wpisuje też, mam wrażenie, w całe muzeum, które właśnie porusza kwestie bardzo ważne, kwestie związane z ciałem, ze środowiskiem i robi to w bardzo różny sposób. To znaczy czasami faktycznie to są bardzo artystyczne jakby gesty, które mówią o tym, że powinniśmy na przykład zwrócić uwagę, tak, na to, w jaki sposób jest przedstawiane ciało, co się z nim dzieje, ale jest tam też dużo takich informacji związanych właśnie z, powiedziałabym, z upowszechnianiem wiedzy naukowej. Tego, co wiemy na przykład o ciele, co wiemy o świecie, co wiemy o, nie wiem, o tym, jak brak wody wpływa na nasze funkcjonowanie. I tutaj mamy do czynienia z wystawą, która jest niewątpliwie wystawą artystyczną. To znaczy ona wymaga od nas też pewnej interpretacji, ona wymaga od nas pewnego przemyślenia. Już same na przykład cegły, które się tam pojawiają, czy jakby ta główna cegła, ona też jakby jest takim od razu pytaniem o to, o co chodzi z tą cegłą, tak? Skąd ona się wzięła. I możemy oczywiście też poczytać później, też w wywiadzie, czy właśnie przyglądając tą wystawę, że ona nawiązuje też do tego okresu. To był taki okres, w którym właśnie te cegły to był ten świat Londynu też. Ale też jednocześnie nawiązuje na przykład do tego, że nie ma właściwie żadnej tablicy, która by upamiętniała, czy jakby wskazywała na to, co się wydarzyło w 1880 roku właśnie podczas tej konferencji. I tam jest dużo takich gestów, takie dmuchane dłonie, które mają właśnie, albo na przykład ten palec wskazujący, jakby ta dmuchana dłoń jest, tam się pojawia to powietrze i ono jakby znika, więc jest to ewidentnie taka instalacja artystyczna. Mi się chyba najbardziej właśnie to w tej wystawie podobało, że ona miała taki charakter, który zmuszał nas po prostu do przemyślenia tego, co widzimy, a nie dawała jakby takich prostych gestów. I jednocześnie dla mnie ona jest takim gestem też właśnie aktywistycznym. To znaczy ona nam pokazuje coś, co nie jest tak naprawdę widzialne na co dzień. Bo historia też mniejszości, ona zazwyczaj jest jakoś odkrywana i mamy jakby mnóstwo grup społecznych, które na różnych etapach rozwoju cywilizacji europejskiej były gdzieś tam spychane na margines, czy później jeszcze w trakcie, jak dochodzi do tego jeszcze moment kolonializmu, to jakby pojawiają się kolejne grupy, które są właśnie grupami dyskryminowanymi i takimi, których historię dopiero teraz poznajemy. To ona mnie też jakby zachęca właśnie do odkrywania tej historii. I uważam, że to jest jakby bardzo cenne. I też mi odpowiadała jakby wielkość też tej wystawy. I ten jakby brak, powiedzmy, bo tam faktycznie mamy 11 przystanków. Przy niektórych możemy być trochę dłużej, możemy być trochę krócej,
ale nie jest to wystawa, która jakoś mocno bombarduje nas informacjami historycznymi. Nie jest to wystawa, która jakoś mocno bombarduje nas właśnie przedmiotami, których później wychodzimy, jakby już ich nie pamiętamy, no bo właśnie mamy tylko 11 tych przystanków, a przesłanie właściwie jest bardzo ciekawe, bo ono też mówi nam coś o współczesności, bo właściwie takim tematem tej wystawy jest też język jako dom, czy zadomowienie w tym języku i też ta kwestia komunikacji. To znaczy ta ściana, która się tam pojawia, to też jest taka ściana, która właśnie czasami jest ścianą niezrozumienia, o którym na co dzień też nie myślimy pewnie albo nie pamiętamy. Nie wiem, czy da się tak łatwo porównać te dwie wystawy, bo mimo wszystko one mają trochę inny charakter i są w różnych miejscach. Mamy jednak takie przeczucie, że właśnie to, że one mają inny kontekst, to znaczy, że to są dwa bardzo różne muzea, one też wpływają na to, jak te wystawy można odebrać. Trochę już o tym mówiłyśmy. Ja chciałabym tylko też do tego dodać, że dla mnie jakby niezwykłe wrażenie zrobiło na mnie też to, że to muzeum, właśnie Wellcome Collection, jest niezwykle dostępne architektonicznie i też jest niezwykle dostępne, jeśli chodzi właśnie o taki sposób przebywania w tym muzeum. I ono też jest dostępne na przykład dla osób neuroróżnorodnych. Tam się pojawiają takie jakby właśnie sygnały dotyczące też tego, po pierwsze, co nas może czekać w jakiejś sali, ale też tego, gdzie można odpocząć. Więc jest to bardzo ciekawy przykład właśnie muzeum dostępnego. I oczywiście też, żeby jakoś usprawiedliwić Muzeum właśnie Wiktorii i Alberta, pamiętajmy, że to jest jednak zupełnie inny budynek. Że tam mamy do czynienia z budynkiem, który trzeba było jakoś konkretnie dostosować mocno do tego, żeby był dostępny. Tutaj mamy wszystko chyba zaplanowane jakby wcześniej, w trakcie jakby budowy. Jest też bardzo ciekawa biblioteka w tym muzeum. Właśnie taka biblioteka, która też pozwala na bardzo różnorodne zachowanie, o tak bym powiedziała. Znaczy i takie właśnie, w którym można usiąść przy biurku, ale też takie, w którym można usiąść gdzieś na poduszkach, gdzieś na schodach i też odpocząć. I to też jest ciekawe doświadczenie i powiedziałabym, że to jest takie doświadczenie trochę ukryte. To znaczy, że idziemy na wystawy, które dotyczą kwestii niepełnosprawności. No i jakby zadajemy sobie też to pytanie, czy te wystawy są dostępne. Tu mam wrażenie, że jednak właśnie Wellcome Collection i jako budynek, i jako muzeum zdecydowanie wygrywa. Nie wiem, czy chciałobyście już coś dodać do kwestii związanej z samym miejscem tych wystaw. Też te różnice pomiędzy tymi budynkami muzealnymi widziałam poprzez sklepy muzealne, bo już pomijając kwestię otwarcia tych przestrzeni, bo oba były dość otwarte, ale ponownie w Muzeum Wiktoria i Alberta było tam bardzo duże nagromadzenie. Wynikające pewnie z wielości też wystaw, które tam są, ale też mnóstwa takich dodatkowych gadżetów, raczej takich pamiątek. Natomiast sklep Wellcome Collection zdecydowanie bliżej domowej księgarni. Oczywiście ma tam elementy takich gadżetów, pamiątek, ale ja tam na przykład znalazłam kilka książek zebrane, ponieważ taka wystawa została wystawiona w tym Wellcome Collection, ale one jakby nie zostały stworzone z myślą o tej wystawie, tylko po prostu zebrane z różnych miejsc świata rynku anglojęzycznego, ale wpisujące się po prostu tematycznie w konteksty przywołane poprzez poszczególne wystawy i uważam, że to za bardzo ciekawą strategię i myślę, że też bardzo efektywną, bo ja wyszłam po prostu z tej księgarni akurat nie z książkami konkretnie niestety, ale z tytułami do sprawdzenia później, bo wiem, że do nich wrócę. Nawet jeśli nie wyciągnę z nich jakoś super dużo, to sama świadomość, gdzie szukać książek, to jest bardzo cenne dla mnie. Mam wrażenie, że to może być właśnie trochę podobnie jak tymi bibliotekami. Znaczy biblioteki, no wiadomo, one dają nam bardzo dużo informacji, ale w ogóle właśnie poprzez to, co się tam gromadzi i w jaki sposób się to udostępnia, też bardzo dużo daje. I tutaj jeszcze odnośnie porównywania, czy w ogóle można porównywać te wystawy, na pewno one mocno się różnią, bo też Design Disability to jest jakby wystawa zbierająca bardzo wiele różnych artefaktów od wielu różnych
osób, artystów. Natomiast 1880 Ted to jest mała wystawa 2 autorów, w tym artystki głuchej o wielokulturowym korzeniach. To też jakby sprawia, że zupełnie inaczej się odbiera tę wystawę i na różne elementy jest położony nacisk. Ale też jednocześnie pozwoliłabym sobie porównać te wystawy, ponieważ to, co je łączy, to one obie chcą w jakiś sposób wpływać na nas, na odbiorców, coś wywołać pewne określone emocje, refleksje i robią to w zupełnie inny sposób, ale też osiągają zupełnie inne efekty. I to też bardzo wiele mówi właśnie o może nie tyle jakości jakby tych wystaw, bo jednak obie są wysoko jakościowe, tylko jakby pełniej przemyślane koncepcyjnie, moim zdaniem. Myślę, że możemy się chyba zgodzić, że obie wystawy bardzo polecamy. Jeśli ktoś będzie miał jeszcze okazję być w Londynie, to i na jedną, i na drugą z pewnością warto się wybrać. Warto się chyba wybrać też z takich różnych powodów, nie tylko artystycznych, estetycznych, ale właśnie też związanych z takim rzecznictwem, działaniem na rzecz i też, żeby móc zająć stanowisko i samemu jakby zdecydować, jaki ma się stosunek do obu wystaw. Myślę, że to dobrze, że o tych wystawach się mówi i że się pisze i pewnie też dobrze, że mamy takie poczucie, że na przykład czegoś nam brakowało albo poczujemy jakiś niedosyt, bo to chyba też otwiera po prostu tą przestrzeń muzealną też na to, żeby tych wystaw było coraz więcej. Bo to też pokazuje, że chyba jest jakby potencjał, jest potrzeba i są różne środki wyrazu, które jakby można do tego wykorzystać. Tak, zdecydowanie bym to traktowała jako przystanki w dłuższej drodze jakby, a nie domykanie, tylko właśnie bardziej jako punkt otwarcia, żeby próbować dalej, eksperymentować dalej, szukać nowych środków wyrazu, czy też nowych środków przekazu, jakby takiego współtworzenia rzeczywistej, wspólnej przestrzeni dla artystów pełnosprawnych, niepełnosprawnych i odbiorców pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Myślę, że tutaj udało się nam poruszyć sporo ciekawych wątków związanych z obiema wystawami. Tak jak mówiła Beata, bardzo zachęcamy, pomimo naszych kilku uwag krytycznych, do samodzielnej eksploracji obu tych wystaw, jeśli będziecie mieli okazję, ale także eksploracji innych wydarzeń kulturalnych, artystycznych, również w Polsce, związane z niepełnosprawnością, których też się pojawia coraz więcej w ostatnich latach i tylko trzymamy kciuki, żeby ich było jeszcze więcej i żeby można było o nich porozmawiać, ich doświadczyć. Ja się czuję zachęcona do tej drugiej wystawy, za co bardzo Wam dziękuję. I cieszę się, że mogłyśmy dzisiaj o tym porozmawiać. Dzięki za rozmowę. Dziękujemy. Dzięki. Serię podcastów Polonistyka zaangażowana zrealizowano w ramach projektu Polonistyka wobec wyzwań współczesnego świata. Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Nauka dla Społeczeństwa 2. Numer projektu podano w opisie. Zapraszamy do wysłuchania kolejnych odcinków dostępnych na platformach Spreaker, Spotify i YouTube oraz w internetowym biuletynie polonistycznym. Do usłyszenia.